Dzień dobry Państwu, Igor Jankę. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o polskiej imigracji, o tym, czy to dobrze, że stajemy się państwem migracyjnym, czy nielegalna imigracja bardzo nam zagraża i może wprowadzić wiele złego, czy też jest to szansa. O tych szansach i zagrożeniach za chwilę będę rozmawiał z moim gościem. Jak Państwo widzicie, jestem dosyć nietypowo ubrany. Pokazam Wam moją koszulkę Keep Calm and Cycle On. Jestem w Borach Tucholskich na rajdzie rowerowym. Wczoraj zrobiliśmy 70 kilometrów. Dzisiaj drugie tyle. Myślę, że mojemu gościowi to się spodoba, bo on dużo biega, o ile pamiętam, ale za chwilę go o to zapytam, bo on jest w zupełnie innym miejscu. Przypominam Państwu, że dla słuchaczy Układu Otwartego mamy 10 miejsc w Szkole Przywództwa Instytutu Wolności. Jeszcze trwa rekrutacja specjalnie tylko dla słuchaczy Układu Otwartego. Jeśli chcecie uczestniczyć, napiszcie jako wstępny warunek jedną stronę albo pół strony nawet i odpowiedzcie na jedno pytanie, jakie są 3 najważniejsze sprawy, w których waszym zdaniem nowy polski prezydent i rząd, trochę odnowiony, powinien się zgodzić. Takie 3 strategiczne rzeczy, w których te 2 ośrodki władzy powinny się zgodzić. Wyślijcie to na adres mailowy, który znajdziecie pod nagraniem. Tam też znajdziecie stronę Szkoły Przywództwa. Tyle zapowiedzi. Łączę się z New Delhi. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. A w New Delhi profesor Marcin Piątkowski, polski ekonomista pracujący właśnie tam w New Delhi. A Marcin jest też profesorem Akademii Leona Koźmińskiego i w tle za nim stoi słynna już książka, która w Polsce nazywa się Złoty wiek, a na świecie nazywa się Europe's Champions Growth, o ile pamiętam. Dzień dobry, Marcin. Tak, cześć Igor, dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że Ci się podoba moja koszulka i moje jazdy. Ty, o ile wiem, co kawałek gdzieś biegasz. Niedawno widziałem, że na wybrzeżach Goa biegałeś. Tak, akurat to zdjęcie nie było skandolim, jak skomentowałeś na Twitterze, ale na podobnej plaży, bardzo ładne plaże w Goa i w ogóle cały stan, bo to nie jest tylko jedno miasto, to jest cały stan, które India przejęła siłą swoją drogą od Portugalii w 1961 roku i to nie tylko samo miasto, ale to 105 kilometrów linii brzegowej, więc tych plaż jest naprawdę dużo, jest gdzie biegać. Gorzej jest z jeżdżeniem rowerami z różnych powodów, bo nie ma dobrych dróg, bo nie ma dobrych oznaczeń, bo jest bardzo dużo bezpańskich psów, ale poza tym bardzo ciekawe miejsce do zobaczenia. No i gratuluję tej koszulki i gratuluję też sportowej postawy i formy. I tobie się to przyda i Polsce się to przyda. Chciałbym, żeby wszyscy Polacy prewencyjnie w siebie inwestowali, w swoje zdrowie, bo my nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak ważne jest, żeby sport uprawiać. Nawet 30 minut dziennie to przedłuża nasze życie o wiele lat i sprawia, że będziemy mogli się cieszyć naszą rodziną, majątkiem i dobrobytem o wiele dłużej. Więc apel do wszystkich nas słuchających, proszę wsiądźcie na rower czy zacznijcie biegać. To wszystkim wam i rodzinie i Polsce pomoże. Ja obiecuję Państwu, że zaraz po skończeniu rozmowy wsiadam na rower, bo kolega, z którym tutaj jeżdżę, który podarował mi tą koszulkę, już czeka w gotowości. Ale nie musimy się spieszyć. Dobra, do rzeczy. W Polsce jest olbrzymia debata i olbrzymie napięcie społeczne związane z imigracją. W dużej mierze zrozumiałe. Nielegalna imigracja jest problemem na całym świecie. No, spędziłeś wiele lat w Stanach Zjednoczonych, gdzie to też jest tematem numer 1, właściwie w coraz większej ilości krajów o tym się dyskutuje. Więc najpierw powiedzmy o zagrożeniach. Czy ty jako entuzjasta ściągania ludzi do naszego kraju, bo zapewne o tym będziemy mówić, ale nie widzisz też zagrożeń z tym związanych? No właśnie z tym, że ta imigracja jest niekontrolowana.
Oczywiście, że widzę zagrożenia i żeby było od razu jasne, jestem zwolennikiem ściągania do Polski talentów, ale jestem przeciwnikiem nielegalnej imigracji. Jestem przeciwko otwartym granicom dla wszystkich, jestem przeciwko ściągania ludzi, mówiąc kolokwialnie, jak leci. Jestem przeciwko korupcji w wydawaniu wiz, tak jak to było, jak to miało miejsce kilka lat temu. Więc myślę, że trzeba zrobić bardzo ostre rozgraniczenie między nielegalną imigracją. To jest jedna rzecz, z którą trzeba walczyć. Oczywiście każdy suwerenny kraj musi dbać o to, żeby jego granice były szczelne i żeby dostawali się do Polski tylko ci obcokrajowcy, których chcemy, ale jednocześnie ta debata nie powinna sprawiać, że zapominamy o zupełnie innej części, o tym, żeby Polska po raz pierwszy w historii miała szansę zostać prawdziwym liderem Europy i jedną z ważnych gospodarek i państw na świecie. To się nie uda, jeśli nie będziemy mieli mądrej, selektywnej imigracji, jeżeli nie będziemy ściągać talentów, które sprawią, że poradzimy sobie przynajmniej w części z kryzysem demograficznym, że staniemy się bardziej innowacyjni, bo tego sami nie zrobimy i że rzeczywiście będziemy taką przystanią dla tych ludzi, którzy, jak wspomniałeś o Ameryce, których Trump na tyle przestraszył, że oni już na żaden Harvard czy Stanford się nie wybierają i że dla nich nawet Polska, może nie dla tych, którzy się by dostali na Harvard, ale dla wielu innych Polska, myślę, byłaby ciekawą alternatywą. Więc podsumowując, nie dla nielegalnej imigracji, tak dla ściągania talentów, których Polska potrzebuje. Ale jak to robić? No bo to fajnie brzmi, co mówisz i oczywiście trudno się z tym nie zgodzić, ale no do tego jest potrzebne bardzo silne, bardzo sprawne państwo, które ma jasną strategię, która jest uzgodniona przynajmniej z większością, z wyraźną większością rządzących elit, a przede wszystkim społeczeństwa, tak, obywateli, którzy muszą się z tym godzić, muszą się z tym dobrze czuć, no bo nie można ignorować obaw ludzi. Tak? Jeżeli pamiętasz w 2015 roku, kiedy był bardzo silny taki też sentyment antyimigrancki, ale jednocześnie ludzie widzieli, co robi ISIS, Al-Kaida, widzieli te straszne obrazki, które były prawdziwe. Tak? To nie była propaganda, to była realność i ludzie się tego obawiają się tego, że ich kultura, że ich tożsamość się rozmyje, że spójność społeczna się rozsypie, tak jak jest, tak jak mamy z tym do czynienia w wielu państwach europejskich, prawda? Jak patrzymy na bardzo znany przykład Szwecji, która, nie tylko Szwecji, tak? Ale jakby w Szwecji to się stało, przez wiele lat było tematem tabu, w pewnym momencie zaczęto o tym mówić, bo te zagrożenia były już tak, znaczy nie zagrożenia, to już było realne niebezpieczeństwo. Wiele miast szwedzkich czy dzielnic w Szwecji, w Sztokholmie czy w okolicach stały się niebezpieczne. No i to było ewidentne i to jest bardzo trudne do odwrócenia. Zgoda. I dlatego nauczmy się na tych błędach i ich nie powtarzajmy. Znowu, nie chodzi o to, żeby zamienić Marszałkowską w miejsce, po których, jak pewnie by Polacy powiedzieli, przechadza się setki kobiet w burkach z kultury, która jest nam obca i której, myślę, większość Polaków by nie zaakceptowała, ale chodzi o to, żeby znowu jasno rozgraniczyć nielegalną imigrację od tej legalnej i tej korzystnej dla Polski. Tutaj chcę zacytować kibiców Jagiellonii Białystok z pozdrowieniami. Komentowałem to też na Twitterze, którzy przy okazji ostatniego meczu wywiesili baner "Nie dla nielegalnej imigracji". No i bardzo ważne, że to było dla nielegalnej, bo w międzyczasie na boisku w Jagiellonii wśród 11 zawodników na boisku było 4 Polaków, a cała reszta to byli cudzoziemcy. Więc to jest świetny przykład pokazujący, jak można w sposób korzystny dla wszystkich ściągać do Polski talenty, w tym wypadku piłkarzy, którzy są lepsi od Polaków, nie generując kosztów społecznych. Więc znowu, nie chodzi o to, żeby powtarzać błędy Szwecji, Francji, wielu innych krajów, w których oczywiście zgadzam się, że te obawy Polaków mogą być pod wieloma względami uzasadnione, ale uważam, że to ściąganie talentów, tą imigrację można naprawdę robić mądrze. Przysłuchiwałem się twojej rozmowie z redaktorem Ziemkiewiczem w ostatnim odcinku, który myślę, że bardzo mądrze powiedział, że w debacie o imigracji nie chodzi o to, czy, tylko o jak.
Czyli to, że będziemy jakichś ludzi do Polski musieli ściągać, to jest oczywiste, tylko my jako państwo i jako naród musimy się umówić na jakich warunkach. Ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby te warunki były bardzo wygórowane. Żebyśmy sobie naród powiedzieli, że będziemy ściągać tylko ludzi na przykład młodych do 25 roku życia, tylko inteligentnych, tylko z dobrymi maturami, może z preferencjami dla kobiet, bo myślę, że Polacy wieczorem Wietnamki, która ma 1,50 m i waży 50 kg, chyba nasi kibice Jagiellonii by się za bardzo takich Wietnamek w nocy nie bali. Więc właściwie możemy narzucić sobie wszystkie kryteria, jakie chcemy. Możemy pójść śladem Danii i na przykład powiedzieć, że w ciągu roku, 2, 3 ci nowi Polacy mają się nauczyć polskiego, przynajmniej w stopniu podstawowym. Możemy ściągnąć przykłady ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, o czym żeście z redaktorem Ziemkiewiczem rozmawiali. Oczywiście nie wszystkich, no bo tam jest kwestia też tej niewolniczej siły roboczej, ale krótko mówiąc, jest wiele dobrych przykładów na świecie, począwszy od Kanady przez Emiraty Arabskie po Danię, z których można wyciągnąć najlepsze rzeczy. I co do tej pory robił rząd? Nasz rząd opublikował strategię, która się głównie skupia na tym, jak walczyć z nielegalną imigracją. No i bardzo dobrze. Myślę, że to jest ważne, żeby Łukaszenka nas nie atakował, żebyśmy nie przegrali tej hybrydowej wojny, ale jednocześnie myślę, że rząd i ta debata publiczna wylewa dziecko z kąpielą, bo mówiąc wszystkim, że imigracja jest zagrożeniem, to sprawia, że Polacy nagle tracą z oczu to, co jest ważne, że takie talenty ze świata będziemy musieli ściągać. I tutaj kilka ważnych statystyk. Myślę, że Polacy wiedzą, że kryzys demograficzny już ma miejsce. W zeszłym roku nasze społeczeństwo się skurczyło o 130 000 ludzi i ten tempo kurczenia będzie tylko przyspieszać. W ciągu kolejnych 25 lat jako państwo skurczymy się do niewielu ponad 30 milionów Polaków, z tego prawie połowa będzie w wieku emerytalnym. Więc tak ja na przykład uważam, że Polskę po raz pierwszy w historii stać na to, żeby w ciągu życia kolejnego pokolenia do 2050 roku Polska się stała jednym z 3 najważniejszych gospodarek Europy, obok Francji i Niemiec, to nigdy taką gospodarką się nie staniemy, jeśli się będziemy kurczyć i starzeć w tym samym czasie. Więc musimy mieć poważną, konstruktywną debatę publiczną, ustalić sobie, jakie dokładnie chcemy kryteria, może ich być 15, jeśli naprawdę chcemy, i do Polski przyciągać takich ludzi, których naprawdę chcemy. To oczywiście ja podzielam w pełni ten pogląd, że Polska może być jednym czy liderem Europy, czy jednym z liderów Europy. To jest zresztą jedną z właśnie główną misją Instytutu Wolności i dlatego też powołaliśmy Szkołę Przywództwa, do której mam nadzieję w końcu trafi również profesor Piątkowski. Wiele prób trwało, tylko na razie nam czasowo nigdy nie udaje się, bo z New Delhi czy z Waszyngtonu jest daleko. Ale no, to prawda, mamy potężny kryzys demograficzny i na razie nie widać żadnych światełek w tunelu, no ale to nie jest tak, że to są procesy nieodwracalne. A może powinniśmy skierować całą naszą energię właśnie na to, żeby odwrócić ten trend demograficzny, bo poprzedni rząd wprowadził pewne bardzo ważne zachęty do taki program pronatalistyczny, który okazał się nie wypalił jako program pronatalistyczny, ale odegrał inną bardzo ważną rolę. Tak? So okazało się, że był generalnie jest oceniany przez wszystkich raczej dobrze, program 500+, tak, czy 800+, ale nie odegrał tej roli, którą pierwotnie miał. Ale to, że ten sposób nie wyszedł, może powinniśmy w inny sposób, a nie iść tylko na łatwiznę, ściągając ludzi z zewnątrz. Dobrze, to bardzo ważna rzecz, bo oczywiście powinniśmy zrobić wszystko, żeby w Polsce podwyższyć wskaźnik dzietności. Ale tak jak ogólnie jestem optymistą i optymizmu co do przeszłości i przyszłości Polski trudno mi braku optymizmu zarzucić, to akurat jeśli chodzi o to, czy uda nam się podnieść wskaźnik dzietności, to jestem niestety mniej optymistyczny albo nawet pesymistyczny. Dlaczego? No dlatego, że wszystkie kraje rozwinięte, kraje, które są od nas bogatsze, lepiej zorganizowane, mają mocniejsze instytucje, we wszystkich rozwiniętych krajach na świecie wskaźnik dzietności spada.
i próbowano już wszystkiego. Sama Polska przecież w ramach 500 plus i 800 plus wydaliśmy już prawie 350 miliardów złotych. Od czasu wprowadzenia 500 plus już prawie dekadę temu. 350 miliardów złotych to jest koszt praktycznie 3 razy CPK plus cała sieć szybkich kolei. Czyli wydaliśmy 3 razy CPK plus koleje. W międzyczasie nasz wskaźnik dzietności spadł z 1,4 do 1,0. I boję się, że niestety jest większe ryzyka, że my pójdziemy śladem Korei, kraju, który ma najniższy wskaźnik dzietności na świecie, tylko 0,7 na jedną parę, i że prawdopodobieństwo, że my kiedykolwiek wrócimy do poziomu dzietności 2,1, czyli taki, który zapewnia zastępowalność pokoleń, jest po prostu niemożliwe, bo zmiany kulturowe tak daleko zaszły, że to się już praktycznie pewnie nie wydarzy. I tu bardzo ważna rzecz, nawet jak mielibyśmy najlepsze rozwiązania z wszystkich krajów, z Francji, ze Szwecji, z Danii, jakiekolwiek sobie wybierzemy te różne przykłady, to nawet jakby Polsce udało się podnieść wskaźnik dzietności z 1,0 teraz do 1,3 albo 1,4, czyli blisko średniej Unii Europejskiej, no to 1,4 to dalej jest diametralnie poniżej zastępowalności pokoleń 2,1. Więc jaka jest konkluzja? Że nawet jak będziemy mieć najlepsze pronatalistyczne polityki, jakie istnieją, no to i tak nasz wskaźnik dzietności pewnie ogromnym kosztem nie zapewni nam zastępowalności pokoleń. Czyli dalej będziemy się zmniejszać, dalej będziemy się kurczyć, dalej się będziemy szybko starzeć. Więc znowu, wszystko trzeba zrobić, żeby ten wskaźnik dzietności podwyższyć. To chodzi o dostęp do mieszkań, to chodzi o elastyczny kodeks pracy, to chodzi o żłobki, o przedszkola, to chodzi o wsparcie dla rodzin. Swoją drogą Polska już dzisiaj ma drugi najwyższy wskaźnik wsparcia dla rodzin wśród wszystkich krajów OECD. Więc nie można nam zarzucić, że za mało wydajemy na wsparcie rodzin. Przez 500 plus, 800 plus 300 plus, wyprawkę, jedno i drugie, naprawdę już wydajemy więcej niż prawie wszystkie inne bogate kraje na świecie w stosunku do naszego dochodu narodowego. Więc aczkolwiek, jeśli chodzi o zachęty do posiadania większej liczby dzieci, to myślę, że tu jeszcze jest wiele do zrobienia, zwłaszcza w systemie podatkowym, prawda? Bo rodzice, którzy rodzą, wychowują, inwestują w nowych obywateli, czyli w swoje dzieci, to powinni być za to, nie mówię wynagradzani, ale powinni jakby im państwo to jakoś kompensować, bo to jest nie tylko dlatego, że uważam, że to jest szlachetne i dobre, to jest po prostu w interesie państwa. Zgoda, ale nawet patrząc na dane, już dzisiaj para z 2 dzieci w Polsce, według danych OECD, ma 3. najniższy wśród wszystkich krajów bogatych wskaźnik efektywnego opodatkowania. Więc znowu, bardzo wiele już zrobiliśmy. Zgoda, że zawsze można zrobić więcej, szczególnie dla rodzin z 3 dzieci. Ja mam 3 dzieci, więc bardzo proszę, chociaż nigdy nie pobierałem 500 plus ani 800 plus, ale zgoda, że akurat może w systemie podatkowym jakieś zmiany można prowadzić, ale znowu, to nie zmieni historycznego trendu. Nawet dzięki tym zmianom podatkowym zwiększymy dzietność z 1,0 na 1,1, to naprawdę historycznie to niczego nie zmieni. Co można zrobić, czyli podsumowując, zróbmy wszystko, co się da w sprawie dzietności, ale nie miejmy złudzeń, że to nas uratuje. Dalej się będziemy kurczyć, dalej się będziemy starzeć. Więc co jeszcze można zrobić? No druga rzecz to taka nudna, ale możemy podwyższyć wskaźnik zatrudnienia. Czyli wśród grupy Polaków w wieku 18-65 możemy zwiększyć proporcję osób, która pracuje. Polska już w tej kwestii bardzo wiele zrobiła. 15 lat temu byliśmy na wskaźnik zatrudnienia, był zdecydowanie poniżej unijnej średniej, teraz jest powyżej. I dalej możemy stworzyć 1,5 miliona miejsc pracy, bądź dostarczyć gospodarce 1,5 miliona rąk i mózgów do pracy, gdybyśmy mieli wskaźnik zatrudnienia tak wysoki jak w Holandii. Więc tutaj jakich narzędzi można użyć, żeby można podwyższyć wiek emerytalny, ale nikt tego nie zrobi, bo to jest zupełne polityczne samobójstwo i to jest dyskusja akademicka, mówienie o tym, ale można efektywny wiek emerytalny podwyższyć. Efektywny, co to znaczy? To, żeby Polakom się nie opłacało przechodzić na emeryturę, kiedy mogą. Tym bardziej, że teraz natura pracy się zmienia. Już mówiąc obrazowo, to nie jest chodzenie za pługiem, co oczywiście jest ciężką pracą. Jakbym pewnie przez 40 lat chodził za pługiem, to w wieku 65 lat też bym chciał iść na emeryturę. Ale coraz większa
proporcja wszystkiej pracy, całej pracy w Polsce to jest praca przy laptopie. Więc to naprawdę z oraniem ma niewiele wspólnego. Co też oznacza, że fizycznie będziemy w stanie coraz dłużej pracować. I teraz co zrobić, żeby nam się chciało pracować? Na pewno różnego rodzaju bodźce podatkowe są ważne, już dzisiaj istnieją, bo można mieć o wiele niższe opodatkowanie swoich dochodów w wieku poemerytalnym. Jednocześnie też warto mówić o tym, Polacy nie zdają sobie sprawy, że na przykład każdy dodatkowy rok pracy ponad wiek emerytalny sprawia, że ich emerytura może być często 20% wyższa niż gdyby odeszli na emeryturę w wieku 65 lat. To są naprawdę ogromne różnice, tylko Polacy o tym nie wiedzą. No i chciałbym, żeby doprowadzić do końca projekt, który też kiedyś miał taki pomysł i on został zrealizowany w formie centralnej informacji emerytalnej, czyli chodzi o to, żeby na naszym telefonie mieć apkę, która będzie raz na miesiąc wyskakiwało takie okienko i to mówiło: drogi Igorze, nie przechodź na emeryturę, bo jak przepracujesz kolejne 3 miesiące, to twoja emerytura będzie o 100 zł wyższa. I tak dalej, i tak dalej. Polacy naprawdę o tym nie wiedzą. Więc krótko mówiąc, system podatkowy, lepsza informacja, no i po trzecie też pewnie zmiany w kulturze pracy. Będziemy musieli się w Polsce przyzwyczaić, że ktoś, kto ma 65 lat, to nie jest traktowany jak emeryt, którego trzeba z pracy usuwać, tylko jako osoba, dla której trzeba znaleźć miejsce, żeby ona efektywnie też cały czas do naszego PKB się dokładała. Więc jest to możliwe. Zwłaszcza, że żyjemy dłużej, żyjemy zdrowiej, zwłaszcza jeśli biegamy albo jeździmy na rowerze po borach tucholskich 70 km plus dzień w dzień, proszę. Bardzo zachęcamy do tego, ale rzeczywiście jest tak, że przypomnijmy sobie, tak, jak wyglądali, nie wiem, 50-60-latkowie lat temu 40, a jak wyglądają dzisiaj, tak, to się bardzo zmienia i świetnie, że się zmienia. Ja też uważam, że powinniśmy wszyscy długo pracować. Serial 40-latek dla młodszych, którzy tego serialu nie kojarzą, to przez 40-latek, jak ja byłem młody, to mi się wydawało, że ten 40-latek z serialu perelowskiego to w ogóle jest jakiś stary gość. Tak. A teraz, i zresztą patrząc, może młodzi sobie zYouTubują z 40-latka, no to zobaczą, że dzisiejsi 55-latkowie pewnie wyglądają młodziej niż ówczesny 40-latek. Więc rzeczywiście się to zmienia i myślę, że te normy kulturowe też się będą zmieniały. Zadaniem państwa jest to, żeby to dodatkowo ułatwić, dając bodźce podatkowe, dając informacje i zmieniając te normy kulturowe w pracy. Więc to jest kwestia wzrostu wskaźnika zatrudnienia. Ale jedno i drugie, czyli nawet jak trochę zwiększymy dzietność, nawet jak podniesiemy wskaźnik zatrudnienia, to i tak to będzie za mało. OECD, znowu ta organizacja najbogatszych krajów na świecie, która zrzesza prawie 40 gospodarek, dosłownie 2 tygodnie temu opublikowała najnowszą analizę dotyczącą właśnie trendów demograficznych i z niej wynika, że do roku 2060 Polska jest na 3. najgorszym miejscu, jeśli chodzi o kurczenie się siły roboczej. Czyli według OECD do 2060 roku wielkość naszej siły roboczej, czyli liczba Polaków, którzy może pracować, skurczy się o prawie 40%. Ponad 7 milionów ludzi. To jest po prostu niesamowite. To jest katastrofa i to pewnie też jest eufemizm. Więc zabraknie 7 milionów ludzi na rynku pracy. Znowu, dzietnością możemy troszeczkę zmienić. 1,5 miliona ludzi do 2 możemy znaleźć na rynku pracy, zwiększając ten wskaźnik zatrudnienia, o czym żeście przed chwilą mówiliśmy. Może sztuczna inteligencja, automatyzacja i robotyka nam też pomoże zastąpić 1 milion miejsc pracy, automatyzując je, no ale to dalej nam zostawia 3-4 miliony pustych miejsc, które znikną. Więc znowu, dlaczego my mówimy o tej imigracji, bądź o mądrej imigracji, selektywnej imigracji, bądź ściąganiu talentów? Bo uważam, że właśnie powinniśmy teraz mądrze, długookresowo zacząć ściągać do Polski, znowu na bardzo surowych warunkach.
Naprawdę, to może być Dania plus, a Dania jest znana ze swojej surowości. Więc przynajmniej zacznijmy coś robić. I zaraz możemy porozmawiać dokładnie, kogo ściągać i w jakie różne sposoby, ale można stworzyć system punktowy, który będzie do nas ściągał tylko takich ludzi, którzy zmaksymalizują efekty gospodarcze, innowacyjne, technologiczne, również jeśli chodzi o obronność Polski, co bardzo ważne, zminimalizując koszty społeczne. Jest to możliwe. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że my nawet nie próbujemy. Jak popatrzymy na tę strategię rządu, to nam mówi w jakichś ogólnikach o tym, że będziemy prowadzić pozytywną agendę ściągania talentów do Polski, ale nic z tego nie wynika. A ostatnio słyszałem jednego z członków rządu, który jest bezpośrednio związany z tą polityką, który powiedział, że do końca kadencji tego rządu takiej polityki pozytywnej systemu punktowego nie będzie. No więc jeżeli chowamy głowę w piasek, jeżeli skupiamy się na nielegalnej migracji, nie mamy żadnego pozytywnego przekazu, no to naprawdę to jest szkodliwe dla przyszłości Polski. To porozmawiajmy, no bo to my jesteśmy od tego, żeby wywierać nacisk, żeby mobilizować opinię publiczną i decydentów do tego, żeby robić te rzeczy, które naszym zdaniem robić należy. Porozmawiamy o tym wobec tego, kogo w pierwszej kolejności warto byłoby ściągnąć. I pytanie jest takie, czy twoim zdaniem starania o ściągnięcie ludzi, Polaków, ludzi, którzy mają polskie korzenie, tak, którzy są jakoś z Polską związani, których na świecie jest bardzo wiele, w bardzo różnych miejscach, czy ono ma sens, czy jest realistyczne? No bo pewnie, oczywiście tak się wydaje, no fajnie ich ściągnąć, tak? Tylko czy to jest realistyczne, żeby ich zainteresować powrotem, czy nie powrotem? Oni często, ich tam dziadowie wyjechali, tak? Czy Polska może być dla nich dzisiaj atrakcyjna? Przede wszystkim spróbujmy. To mi się od razu kojarzy z dyskotekami w podstawówce. Pamiętam, jak w 8 klasie jeszcze były dyskoteki w szkole. Niestety chyba już dzisiaj ich nie ma. I pamiętam wtedy mężczyźni, chłopacy w moim wieku dzielili się na dwie kategorie. Na te kategorie śmiałych, którzy podchodzili do ładnych dziewczyn i je prosili do tańca, i grupę chłopaków, którzy nigdy tego nie była w stanie zrobić. No i myślę, warto byłoby kiedyś zrobić analizę, co się stało z tymi, którzy do tych ładnych dziewczyn podchodzili, i z całą resztą. Zakładam się, że ci, którzy podchodzili, zaszli w życiu o wiele dalej niż ci, którzy tego ryzyka nie podejmowali. Więc być może przyczynili się do zwiększenia naszej liczebności. No tak, a ja swoją drogą, podchodziłem, mnie śmiałości nigdy pod tym względem nie brakowało. No więc mówiąc teraz poważnie, przede wszystkim spróbujmy. No nie możemy mówić, że nie ściągniemy, nie wiem, czy Brazylijczyków polskiego pochodzenia, czy Argentyńczyków, w ogóle nie próbując. Więc też jako fan twojego kanału i programu słuchałem rozmowy twojej z twoją żoną, byłą panią ambasador Brazylii, która bardzo ciekawie mówiła o sytuacji Polonii i Brazylii. No i też to było miło tego słuchać, bo to było zgodne z tym, co ja mówię już co najmniej od kilku lat, że na całym świecie, i to są dane MSZ-u, jest 20 milionów cudzoziemców polskiego pochodzenia. Dlaczego? I nawet jeśli oni nie mówią po polsku, nawet jeśli oni nie są tacy, niewiele dzisiaj o Polsce wiedzą, no to są właściwie ludzie, którzy wyglądają tak jak my, których właściwie z dnia na dzień można sprowadzić do Polski i na ulicy od reszty Polaków niczym by się nie różnili. Co może dla mnie może nie mieć takiego dużego znaczenia, a dla większości Polaków ma. I swoją drogą ściąganie tych ludzi, którzy kiedyś z Polski wygoniła bieda, zacofanie, zabobony i zabory, według mnie jest nawet naszym moralnym obowiązkiem. Skoro kiedyś byliśmy tak złym krajem, żeśmy ich de facto zmusili do powrotu, no to teraz powinniśmy ich zachęcić do powrotu, bo byłoby to jak gdyby oddaniem tego długu, jaki u nich mamy. Co to oznacza konkretnie? Okay. Właśnie, jak można by to zrobić? No bo wiem, chyba nie będzie niczym złym, jeśli powiesz o tym, o czym wiem, że kiedyś rozmawiałeś z moją żoną, kiedy jeszcze była w Brazylii, kiedy mieliście pomysł na przeprowadzenie pewnej akcji ściągnięcia Polaków. Może opowiedz o tym, jaki jest ten twój pomysł, czy jaki był wasz pomysł, co można by realnie zrobić?
No, jak twoja żona była ambasadorką, to tak spiskowaliśmy właśnie o tym, żeby właśnie jak na tej dyskotece w podstawówce przede wszystkim spróbować. Czyli nie mówić, że w cudzysłowie pies z kulawą nogą do Polski przyjedzie, jak mówiono 10 i 15 lat temu, a później się okazało, że do Polski przyjechało ponad 2 miliony cudzoziemców i gdybyśmy chcieli, to by przyjechało 20 milionów. I zgadzam się znowu z redaktorem Ziemkiewiczem, że Polska jest atrakcyjna. To mówię, będąc tu w New Delhi, byłem wcześniej, pracowałem w Pekinie, na Filipinach, w wielu różnych miejscach na świecie, we Wietnamie. Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem dla milionów inteligentnych, przedsiębiorczych ludzi na świecie. Co konkretnie można zrobić? No w Brazylii przede wszystkim uświadomić Brazylijczykom polskiego pochodzenia, że Polska dla nich czeka i Polska dla nich stoi otworem. Oni po prostu nawet tego dzisiaj nie wiedzą. Więc robiłbym kampanię w Paranie, tam na południu Brazylii i powiedział, słuchajcie, w Polsce brakuje setek tysięcy rąk i rozumów do pracy. W samym Krakowie w sektorze BPO, czyli tej obsługi procesów biznesowych, z dnia na dzień ci Brazylijczycy polskiego pochodzenia, mówiący po portugalsku i angielsku, pewnie mogliby, pewnie 30 tysięcy Brazylijczyków z dnia na dzień mogłoby dostać pracę. Bo tak słyszałem zresztą od menadżerów z tej branży. Więc musimy dotrzeć do tych Brazylijczyków i im powiedzieć, słuchajcie, Polska jest atrakcyjna. W Polsce dochody są średnio 2,5 razy wyższe niż w Brazylii. Jakość życia jest jedna z najlepszych na świecie. Nie ma przestępczości, w przeciwieństwie niestety do Brazylii. Jest czysto, jest schludnie, jest zielono, pociągi kursują, macie tramwajem. Po prostu wszystko bardzo fajnie działa. Przyjedźcie do Polski na próbę. My damy wam wizę, czy kartę Polaka, czy cokolwiek. Przyjedźcie do Polski na próbę, na nasze uczelnie, znowu akredytowane, a nie inne tam Civitas Humanum, czy jakkolwiek się te wydmuszki uniwersytety nazywały. Zaprośmy ich na nasze akredytowane, wiarygodne uniwersytety. Zaprośmy ich do poważnych przedsiębiorstw i firm, takie, które przecież możemy wpisać na specjalną listę. I krótko mówiąc, dajmy im jasny przekaz, że Polska na nich czeka. A później możemy już rozmawiać i są lepsi eksperci ode mnie dokładnie, jak uregulować ich sytuację prawną w Polsce z czasem. Pewnie jak się możemy od nich wymagać, żeby nauczyli się polskiego, na przykład w ciągu 5 lat i wtedy rzeczywiście dołączyli do nas. I takich cudzoziemców polskiego pochodzenia jest prawie 20 milionów ludzi na świecie. Więc można, upraszczając i przesadzając, kwestia kryzysu demograficznego w Polsce nie jest barierą fizyczną, to jest barierą mentalną. Na ile my podejmiemy ryzyko, żeby tych ludzi, którzy wyglądają tak jak my, i którzy mają, w stosunku do których mamy moralny dług, żeby ich do Polski ściągnąć. Brazylijczyków, Argentyńczyków, ale też nie tylko. I trochę przechodząc do innego tematu, znowu, Wietnamczycy. Tak, rozmawialiście też z redaktorem Ziemkiewiczem. Idealna grupa, która pokazała, że się świetnie w Polsce zasymilowała. Jako wykładowca, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, to pamiętam, jak serce mi rośnie, jak na sali mam jakąś Wietnamkę, która panem Tadeuszem do mnie mówi, jak gdybyś tutaj po prostu była Polką z dziada pradziada. Więc to są po prostu piękne widoki. W samym Wietnamie, społeczeństwie, które ma 100 milionów ludzi, w którym prawie chyba 40% społeczeństwa jest młoda, poniżej 25 roku życia, no to możemy jak ulęgałki sobie wyciągać te Wietnamki i tych Wietnamczyków, których możemy do Polski ściągać na nasze uniwersytety i później dać im szansę na to, żeby pracowali, nawet niekoniecznie dając im obywatelstwo. Tak, to jakieś moje osobiste wspomnienie. Pamiętam, że kiedy mój syn chodził do szkoły podstawowej, takiej dosyć niezłej, chodził z dzieckiem, które było właśnie półwietnamczykiem, bo jego mama była Wietnamką, tata chyba był Polakiem, a może nie pamiętam w każdym razie, ale ci ludzie, którzy pochodzili z Wietnamu, nie dość, że mówili po polsku, pracowali w Polsce, przyczynili się naszego PKB, to jeszcze jakby inwestowali w szkolnictwo, w edukację, byli bardzo zaangażowani w tej szkole, byli jednymi z bardziej aktywnych ludzi i myślę, że to jest, takich przykładów jest rzeczywiście bardzo wiele, a Wietnam nie jest najfajniejszym miejscem do życia, jest może bardzo ładny, prawda, ale tam się żyje
trudno. No nieźle. To akurat bardzo lubię ten kraj, ale okej, na pewno by było wiele kandydatów. Ale myślę, że Polska jest wygodniejszym krajem. Przede wszystkim Polska jest przede wszystkim 5 razy bogatsza od Wietnamu, więc przeciętny Wietnamczyk w przemyśle w Wietnamie, pracując dla zagranicznej firmy, zarabia $300 miesięcznie. W Polsce w takiej samej pracy by dostał $2000 plus miesięcznie, więc w ogóle nie ma mowy, żeby nie chcieli, żeby był jakiś problem z tym, żeby tych ludzi ściągać. Znowu, bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o to, jaki konkretny pomysł, jak sprowadzać tych ludzi. Nie sprowadzajmy ich znowu jak leci, tutaj zgoda. Nie może być tak, że są jakieś agencje pracy tymczasowe, krzaki, które ściągają ludzi nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co i nie wiadomo dla kogo. Z tym się nie zgadzam. Ale przecież mamy polskie uczelnie, na których 15 lat temu studiowało 2 miliony studentów, a teraz z powodu kryzysu demograficznego studiuje tylko 1 milion studentów. Czyli mamy już po prostu milionową dziurę, mamy potencjał na kształcenie dodatkowego 1 miliona ludzi rocznie. No ale powiedzmy, że część tych uniwersytetów nie jest najlepsza. No to okej. To weźmy sobie listę 30-40 najlepszych uniwersytetów w Polsce. Wiadomo, jakie to są. Koźmiński, SGH, Uniwersytet Warszawski, Jagielloński, Poznań, Gdańsk, Wrocław i tak dalej. Zróbmy listę uczelni, co do których wszyscy się zgadzamy, że krzakami nie są i powiedzmy im, słuchajcie, pod pewnymi warunkami dajemy wam specjalną taką zieloną ścieżkę wizową dla dobrych studentów z wybranych krajów na świecie. Z Wietnamu, z Filipin, nie wiem, no może z Etiopii, może jeszcze choćby z Brazylii, może z kilku jeszcze z Argentyny, z kilku innych krajów na świecie, z którymi my kulturowo czujemy się bliżej, albo którzy już wcześniej udowodnili, że mogą się asymilować i zaprośmy ich na nasze uczelnie. Oczywiście niech za siebie też płacą. Właśnie, czy to powinno być, kto powinien za to płacić? No bo studiowanie nie jest tanie. U nas my tego nie czujemy, no bo sami nie płacimy za studia w państwowych uczelniach. No ale to są potężne koszty, tak? I to jest bardzo ważne. Kto za to powinien płacić? Czy mając uczelnię na tym poziomie, które jak też o tym rozmawialiśmy z Rafałem, tak? No nasze uczelnie, dobra, wymieniłeś te dobre, ale te dobre i tak są na liściach tam szanghajskich gdzieś, nie wiem, na miejscu setnym. Pierwszej, tak, chyba 286 Uniwersytet Warszawski najwyżej w jednej z rankingów, tak. Bardzo, bardzo, bardzo daleko. Czy my jesteśmy w stanie ściągać tych ludzi i powiedzieć, słuchajcie, to są miejsca na uniwersytecie, ale musicie za to zapłacić, no to dlaczego on ma jechać na uniwersytet, za który musi płacić do Polski, a nie do Sydney, który robi na tym świetny biznes zresztą, tak, prawda? Bo w Sydney by zapłacił 10-15 razy więcej. Na Uniwersytecie Warszawskim, na przykład na angielskim, na kierunku po angielsku studia międzynarodowe, czyli International Relations, płaci się za rok bodajże $3000. No to jest 1/10 tego, co by się zapłaciło w Australii, 1/15 tego, co by się zapłaciło na Harvardzie, nie mówiąc o kosztach życia. Więc tylko najbogatsi Wietnamczycy, dosłownie 0,1% Wietnamczyków i stać na Harvard czy na Australię. 20% najbogatszych Wietnamczyków, i tutaj mówimy o 20 milionach ludzi, ich byłoby stać na to, żeby ich wysłać na dobrą polską uczelnię, swoją drogą, w której, no może z wyjątkiem, tutaj niestety to jest przykład Uniwersytetu Warszawskiego, ale gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest dobrze. I znowu, uniwersytety warszawskie może nie są, Uniwersytet Warszawski inne, to nie jest globalny Harvard, jeśli chodzi o jakość badań naukowych, bo to mierzą te rankingi, ale to są bardzo dobre uczelnie, jeśli chodzi o kształcenie. No bo skąd się przecież wzięły te wszystkie nasze sukcesy, na przykład wśród programistów na świecie. Non-stop wygrywamy, nasi programiści, komputerowcy wygrywają złote medale na olimpiadach. 1/3 badaczy, która wymyśliła sztuczną inteligencję w OpenAI i w ChatGPT, to byli Polacy, z których większość studiowała na polskich uczelniach. Więc znowu, nie mamy Harvardów, ale kształcimy za małe pieniądze i dajemy bardzo solidną edukację. Więc znowu, zamiast bajać akademicko o tym, co dokładnie zrobić, ja proponuję bardzo konkretny program. Zacznijmy od programu ściągania 10 000 talentów rocznie. 10 000. Naprawdę 36-7 milionowego kraju to nie przewróci. Spróbujmy po prostu. Ściągnijmy 10 000 rocznie tych ludzi z Wietnamu,
znowu z Filipin, tam są przecież katolicy, chrześcijanie, bardzo dobrze się, myślę, zasymilują, może z Etiopii, może jeszcze z kilku innych krajów na świecie i rozpocznijmy od tych 10 000, a później zobaczymy, co dalej. Ja myślę, że wszyscy się bardzo szybko przekonamy, nawet kibice Jagiellonii, że te 10 000 to nie tylko nie sprawia problemów społecznych, co zresztą swoją drogą fakt, że mamy już 2 miliony imigrantów i wbrew temu, co media pokazują, że tam czasami kogoś niestety pobito, co jest oczywiście tragedią, ale patrząc na ogromną rzeszę ponad 2 milionów imigrantów, to naprawdę możemy być dumni jako Polacy, jak żeśmy sobie z tą imigracją poradzili. Ja tylko proponuję, żebyśmy ściągali znowu inteligentnych, przedsiębiorczych ludzi na nasze najlepsze uczelnie i swoją drogą ludzi, którzy nie tylko będą bezpośrednio się dokładać do naszego PKB, ale też będą kluczowi do tego, żebyśmy się stali krajem, który nie jest krajem, którego wzrost polega na imitowaniu, kopiowaniu, pożyczaniu technologii i pomysłów od Niemców i od Zachodu, tylko żebyśmy pierwszy raz w historii mieli własne pomysły i własne technologie. I twierdzę, że w dzisiejszym zglobalizowanym świecie, gdzie innowacje się tworzy w globalnych sieciach naukowców, jest niemożliwe, żeby Polacy sami z siebie wytwarzali technologie, które zdobędą rozgłos na świecie, które osiągną sukces. Musimy ściągać te mózgi do siebie. Przykładem jest oczywiście Ameryka, gdzie połowa nowych firm innowacyjnych, które osiągnęły sukces i które są warte więcej niż $1 miliard, prawie połowa z nich była założona przez imigrantów, których według badań ekonomicznych 3/4 progresu czy postępu technologicznego w Ameryce od 50 lat, za 3/4 tego postępu są odpowiedzialni imigranci. 2/3, mówiąc o Europie, 2/3 naukowców w Szwajcarii, która jest najbardziej innowacyjną gospodarką w Europie, 2/3 naukowców w Szwajcarii jest cudzoziemcami. Ilu jest cudzoziemców na polskich uczelniach i politechnikach, Igorze? Więc podsumowując, zacznijmy, nie bądźmy tymi ludźmi, którzy stoją pod bramkami na tej dyskotece, podstawówce i się boją podejść, żeby kogoś poprosić do tańca. Po prostu spróbujmy. Spróbujmy w Brazylii, spróbujmy w Wietnamie, stwórzmy program 10 000 talentów, otwórzmy polskie dobre uczelnie właśnie na tych wybranych młodych ludzi z wybranych krajów świata. Tu jest jeszcze jeden element, jeśli chodzi o ściąganie ludzi na uczelnię, cudzoziemców. No bo być może część z nich by została i by kontrybuowała do polskiego rozwoju, ale pewnie wielu wyjedzie. Tak? Ale ci, którzy wyjadą, no to będą mieć za sobą ludzkie doświadczenie 5 lat, czy tam kilku lat spędzonych na polskiej uczelni, w polskich, tych nawiązane kontakty i to będą nasi ambasadorzy, to będą partnerzy biznesowi polskich firm i ludzie, którzy są bezbrutalnie do wykorzystania. Tak? I to też jest budowanie takiego soft power Polski na zewnątrz. Nie mamy nic do stracenia i mogę akurat powiedzieć, że nie wiem, do niedawna byłem w ramach takiej dużej organizacji międzynarodowej, byłem wiodącym ekonomistą pracującym w Wietnamie. No i były też takie sytuacje, w których się spotykałem z rządem Wietnamu i nagle podchodził do mnie jakiś Wietnamczyk i mówił dzień dobry. Bo się okazywało, że za czasów PRL-u studiował właśnie w Łodzi. No i swoją drogą, jak w czasie PRL-u Polakom to nie przeszkadzało, żeby wtedy kształcić Wietnamczyków, Sudańczyków, Etiopczyków i wszystkich innych, no to tym bardziej dzisiaj. Więc oczywiście pełna zgoda, że nawet jak wyjadą, to do końca życia będą ambasadorami polskiej racji stanu, polskiego biznesu. Naturalnie będą chcieli pomagać na przykład w ekspansji polskiego biznesu na świat. Znowu, mówiąc o samej ekspansji biznesu. Bardzo wiele o tym mówimy. Wszyscy pewnie Polacy by chcieli, ja też, żebyśmy mieli globalnych czempionów. Firmy, które są globalnie rozpoznawane dzięki swoim produktom, towarom, markom, usługom. No dzisiaj takich niestety firm nie mamy. Ani to nie jest Wiedźmin, ani to nie jest CD Projekt, Impost, tylko pewnie w kilku krajach Europy, Maspex tylko jest znany w Rumunii, Bułgarii, w kilku miejscach, na świecie niestety nie.
to uważam, że żebyśmy mieli szansę ekspansji na globalnych rynkach, no to znowu musimy też pracować z cudzoziemcami. Nie może być tak, że jako Polacy sami z siebie podbijemy rynek brazylijski albo argentyński, albo chiński czy wietnamski. Musimy mieć własnych ludzi, czyli tych wykształconych w Polsce Chińczyków, Wietnamczyków, Argentyńczyków, żeby oni nasze interesy reprezentowali. Więc z wszelkich możliwych punktów widzenia, jeśli chodzi z punktu widzenia i demografii, i innowacji, i również bezpieczeństwa Polski. Kto będzie tworzył te technologie podwójnego zastosowania? Znowu, dlaczego nie zrobić tego we współpracy z globalnymi naukowcami, które będziemy ściągać na nasze politechniki? Więc podsumowując, przede wszystkim spróbujmy, zacznijmy, nie blokujmy wiz dla wszystkich. Ostatnio też słyszałem, że MSZ był bardzo zadowolony z tego, że ilość wydanych wiz w zeszłym roku spadła chyba o połowę w stosunku do tego, co było kilka lat wcześniej. Okej, rozumiem, że część wtedy wiz była wydana w systemie, jak czytałem raport na ten temat NIK-u, który podawał, że system wydawania wiz był po prostu źle skonstruowany, czasami skorumpowany. To trzeba było zreformować. No ale jednocześnie nie możemy być krajem, który się zamyka przed wszystkimi, szczególnie tym ludziom, których Polska potrzebuje. To wszystko jest niezwykle ważne i musimy znaleźć ten złoty środek między zabezpieczaniem naszej spójności narodowej, społecznej, kohezji społecznej i tożsamości narodowej, która dla nas jest ważna. Tak? Jesteśmy Polakami i nie chcemy nagle się rozpłynąć, ale to nie znaczy, że musimy się kompletnie zamykać, tak? I że nie możemy wpuszczać tutaj w inteligentny, mądry sposób ludzi, ale do tego jest potrzebna też bardzo otwarta debata. To jest jedna z takich rzeczy, która powinna stać się przedmiotem konsensusu, tak, między najważniejszymi ludźmi w Polsce, co jest trudne oczywiście, ale do tego gorąco namawiamy. I myślę, że to jest niezwykle... Ale tego wymagamy od elit. Chcemy, żeby polskie elity, mówiąc po hiszpańsku, miały cojones i żeby się nie bały mówić o rzeczach, które niby się wydają niepopularne, chociaż uważam, że to jest nieprawdą. Czyli gdybym ja był w rządzie, to bym powiedział nie dla nielegalnej imigracji, zgadzam się z kibicami Jagiellonii Białystok. Mógłby nawet z taką koszulką chodzić nie dla nielegalnej imigracji, ale z tyłu miałbym napisane tak dla mądrej imigracji i ściągania talentów. I jedno drugiemu nie przeszkadza. Znowu, bądźmy pewni, żebyśmy w 100% kontrolowali nasze granice. Jestem w 100% za tym. Są lepsi eksperci ode mnie, którzy wiedzą, jak to zrobić. Jednocześnie nie zamykajmy, nie wylewajmy dziecka z kąpielą, nie zamykajmy się. Miejmy kilka pozytywnych programów, które ściągają tych ludzi do Polski. Inny konkretny pomysł. Na Białorusi, dyktatorskiej Białorusi Łukaszenki jest 2 400 000 młodych ludzi poniżej 25 roku życia. No to jak mówimy poważnie o tym, żeby rozwiązać nasz kryzys demograficzny najlepiej teraz przed szkodą niż po szkodzie, bo w 2050 roku może być już za późno, to dlaczego nie robić tego, dlaczego nie zrobić Łukaszenkę Łukaszence i nie zacząć ściągać tych młodych Białorusinów do nas? No bo jak mówimy, że mają być bliscy kulturowo, no to wiadomo, że Białorusi chyba trudno znaleźć naród, który jest bliższy kulturowo nam niż oni. Nawet nie mamy żadnych historycznych zaszłości w przeciwieństwie do Ukrainy. Jeżeli już, to my żeśmy prześladowali Białorusinów, czy nasza szlachta i arystokracja prześladowała przez setki lat Białorusinów, więc jeżeli już, to my mamy moralny dług w stosunku do nich, a nie odwrotnie. No i zróbmy taki Łukaszenkę Łukaszence i powiedzmy, że młodzi Białorusini jesteście u nas mile widziani. Znowu jacyś eksperci mogą dokładnie ustalić, na jakich zasadach. Znowu nie muszą być obywatelami. Możemy tylko zrobić tak, żeby oni mieli lepszy dostęp do polskiego rynku pracy pod jakimiś też oczywiście rygorami. I dobrym przykładem jest tego, jaką rolę u nas mogą odgrywać Białorusini i jak się świetnie aklimatyzują i akulturują.
dziewczyna, która zrobiła stronę graficzną układu tego czołówki mojego programu. To jest Białorusinka, graficzka, która mówi wspaniale po polsku, która świetnie się tutaj przyjęła, żyje i zrobiła wspaniałą czołówkę układu otwartego i przyłożyła się w jakiś sposób też do rozwoju tego programu. Ja też mam przykład, Igor, bo jakiś czas temu odwiedziłem Startup Hub, czyli takie miejsce, gdzie wynajmują biura nowe, innowacyjne spółki. Byłem w biurowcu Warsaw, czyli tym najwyższym biurowcu w Polsce i w Europie, zaraz obok dworca centralnego. No i się okazało, że jak poszedłem do tam w stołówki w ramach tego zespołu biur, no to się okazało, że rozmawiała z sobą duża grupa Białorusinów, z którym zacząłem rozmawiać i się okazało, że oni rzeczywiście przenieśli się z Białorusi. W Polsce założyli kilka innowacyjnych startupów, dostali pieniądze od naszych polskich funduszy wysokiego ryzyka, Venture Capital, i teraz te technologie rozwijają w Polsce. No więc właściwie zamiast pokazywać w telewizji i wszędzie indziej te zdjęcia tych imigrantów, którzy atakują niby polskie granice, to powinniśmy pokazywać zdjęcia tych Białorusinów, którzy tworzą polskie PKB, którzy patentują w Polsce i tworzą polskie patenty, którzy rozwijają się w Polsce, płacą za nasze emerytury i które sprawiają, że właśnie Polska ma większe szanse na to, żeby wyjść z tych peryferiów gospodarczych Europy, z tego zależnego kolonialnego modelu rozwoju, w którym właściwie byliśmy zawsze, może cokolwiek byśmy sobie nie mówili, zawsze byliśmy z tyłu. Nigdy nie byliśmy gospodarczym liderem Europy. Złotego wieku w XVI wieku nie było, o czym piszę w książce. W najlepszym wypadku to był srebrny wiek. To teraz mamy złoty wiek, bo od 35 lat rozwijamy się najszybciej w Europie i najszybciej na świecie. Nigdy w naszej historii nie było takiego momentu, żeby nie stracić największej okazji, szansy w naszej 1000-letniej historii. Akurat symbolicznie teraz w tym roku przecież świętujemy 1000-letnią rocznicę koronacji, właściwie powstania Polski. Więc mamy największą szansę od 1000 lat, żeby po raz pierwszy w historii wejść do Ligi Mistrzów, do bardzo wąskiej grupy gospodarek w Europie i na świecie, które rządzą światem. I nigdy nie byliśmy blisko tej grupy. To możemy sobie różne rzeczy opowiadać, ale w rzeczywistości nigdy nawet blisko tej grupy nie byliśmy. I mój główny przekaz jest taki, że nie będziemy tym liderem do 2050 roku, bo myślę, że to jest realna perspektywa, żeby stworzyć gospodarkę, która będzie tak potężna jak Francja i Niemcy, ale nigdy nie będziemy potężni tak jak oni, jeśli chodzi o poziom PKB, jeśli chodzi o technologię, jeśli chodzi o soft power, hard power, jakość życia, jeżeli nie będziemy prowadzić ambitnej polityki rozwojowej, którą częścią musi być selektywna, mądra polityka imigracyjna, która będzie sprowadzać do Polski młodych, inteligentnych ludzi, którzy będą nas pchać do przodu. Polska nie ma szans stać się liderem Europy, jeśli się skurczymy i zestarzejemy, bo taki jest scenariusz bazowy. I musimy to jasno wszystkim powiedzieć, że mamy alternatywę. Albo po raz pierwszy w historii zostaniemy takimi Niemcami i Francją i wszyscy się będą z nami liczyć i w regionie, i w Europie, i nawet na świecie. I nawet jak w przyszłości polscy turyści będą jeździć po świecie i będą ich pytać, skąd są, i oni będą mówić Poland, a tamci będą mówić Holland, no to za 25 lat będzie odwrotnie. Jak Holendrzy będą mówić, że są from Holland, to chciałbym, żeby ci miejscowi mówili Poland, bo wtedy się okaże, że Polska jest im bardziej znana niż Holandia. Ale wracając do głównego przekazu. Stoi przed nami taki dylemat. Albo po raz pierwszy w historii wykorzystamy szansę i zostaniemy prawdziwym liderem Europy, co oznacza też otwarcie na tą selektywną imigrację, albo pozostaniemy takim krajem zależnym od rozwoju technologii, pomysłów z Zachodu, od Niemiec i od wszystkich innych. Będzie nam się żyło dobrze, będziemy bogaci od Hiszpanów i Włochów, to też oczywiście pierwszy raz w historii, ale nie będziemy szansy, będziemy mali, będziemy starzy, oczywiście wszyscy się bardzo komfortowo czuli, bo wszyscy wokół nas będą wyglądali dokładnie tak samo, ale zapomnijmy o tym, że będziemy liderem Europy.
To jest niezwykle ważne i to jest trudne, bo można tu oczywiście, jak mówiliśmy, popełnić bardzo wiele błędów. Tak? Ja też przed tym przestrzegam, żebyśmy nie popełnili tych błędów, którzy właśnie popełnili Niemcy, Szwedzi, Francuzi i tak dalej, i tak dalej. I o tym też rozmawiamy w Szkole Przywództwa. Pracujemy nad strategią dla Polski, gdzie ten wątek na pewno będzie elementem. Bardzo nam jest potrzebni, są mądrzy ludzie, którzy będą mieli takie decyzje podejmować i takich ludzi kształcimy w Szkole Przywództwa, do której Państwa zapraszam. Tam są przedsiębiorcy, menadżerowie i ludzie pracujący w administracji czy w NGO-sach. Jak powiedziałem, jest kilka miejsc dla słuchaczy Układu Otwartego. Bardzo Was zapraszam. Dziękuję Marcinie, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ty pracujesz w New Delhi, ja idę na rower w Borach Tucholskich. Super. Mam się do zrobienia następne Dziękuję bardzo za rozmowę i proszę Dzięki Ci dalej serdecznie. świeć przykładem. Każdy Polak może się dołożyć do lepszej przyszłości Polski, przede wszystkim zaczynając od siebie, od tego, że codziennie będzie uprawiał sport. To znowu pomoże jemu, pomoże rodzinie, obniży koszty ochrony zdrowia dla Polaków, więc naprawdę jak ktoś chce się przysporzyć dodatkowo dla Polski, to niech zacznie biegać, jeździć na rowerze. Ja dzisiaj lecę do innego stanu w Indiach, ale też wieczorem do Assam, w północno-wschodniej części Indii, ale tam też wieczorem będę w hotelu, więc obiecuję, że będę na bieżni i też będę się sportował. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Ci Dzięki. bardzo, dobrych lotów i dobrego biegu. Pozdrawiam Cię. Dziękuję Państwu. Napiszcie oczywiście o tym, co sądzicie, czy uważacie, że jesteśmy w stanie przeprowadzić taki projekt. Z jednej strony pilnowania naszych granic, pilnowania, aby ci emigranci, których tu nie chcemy, żeby nie przyjeżdżali, ale żeby przyjeżdżali ci ludzie, których naprawdę potrzebujemy. Czekam na Wasze głosy, zapraszam do Szkoły Przywództwa, adres mailowy na dole i jeśli uważacie, że warto, wspierajcie Układ Otwarty na patronite.pl. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu.